Seria gier Mafia zapewne jest wielu z was znana. I ci co mnie znają wiedzą, że jestem fanem gry. Czy tak jak ja zastanawialiście się, czyja historia rozpoczęta w 2002 roku wraz z premierą pierwszej części wrzucającej nas w świat zbrodni jest tak naprawdę opowiedziana? Wydarzenia opowiedziane najpierw z perspektywy Tomasa Angelo, następnie Vita Skelety, później Lincolna Claya i wraz z najnowszą odsłoną Enza Favary układają się w jedną całość. A te wszystkie postacie żyjące na przestrzeni wielu lat łączy jedno, a dokładnie jedna osoba. I jest nią Leone Galante. To tak naprawdę o nim cała seria gier już w tym momencie czteroczęściowa opowiada. A więc kim był Leo? Zaczynając od początku, Galante urodzony w 1887 roku na Sycylii, już za młodu, bo w wieku 17 lat działał dla swojego dziadka Dona Niccolo Galante. Nie wiemy dokładnie, kiedy rozpoczęła się jego historia z półświadkiem, natomiast wiemy, że jego życie tak naprawdę jest zawdzięczone szczęściu, ponieważ cała jego rodzina została zamordowana w wyniku wojny między mafijnymi ugrupowaniami, gdy ten akurat był u swojego dziadka. Jego przestępcze przedsięwzięcia trwały wiele lat. Najmłodszy obraz Leo pojawia się w najnowszej odsłonie serii, gdzie w roku 1904 nasz bohater Enzo Favara pomaga mu z odzyskaniem zabezpieczonej przez celników dostawy whisky z Ameryki. Co przedstawia, czym tak naprawdę zajmował się młody Galante. Właśnie dostawami czy bukmacherką, co możemy zobaczyć przed wyścigiem konnym, w którym Enzo bierze udział, jak i pomniejszymi robótkami dla Dona. W późniejszym czasie oczywiście przeradza się to w większe przewinienia. W 1908 roku, po wydarzeniach jakie miały miejsce w ich ojczystym kraju, Leo wraz z Frankiem Vinci, który również wtedy pracował dla Dona Niccolo, przenieśli się do Empire Bay w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozpoczęli własne przedsiębiorstwo już pod nazwiskiem właśnie Franka, u którego w rodzinie Leo był consigliere, czyli głównym doradcą Dona. Tutaj niestety mamy lukę w informacjach i niestety nie wiemy, jak wyglądały ich początki w Nowym Świecie. Natomiast wiadomym jest, że w 1920 roku przejęli dzielnicę portową, co ułatwiło im przemyt alkoholu w czasach prohibicji. We wczesnych latach 30., kiedy popyt na nielegalny alkohol malał, rodziny Vinci i Moretti walczyły o każdego klienta, co doprowadziło do wojny między dwoma ugrupowaniami, która zakończyła się w 1933 roku wraz ze śmiercią Tommaso Moretti, którą zaplanowali kapo rodziny Moretti, czyli Carlo Falcone, i consigliere Vinci, czyli nasz Leo. Galante uwielbiał sporty, a przede wszystkim boks i wyścigi konne, których to bukmacherką się zajmował przez cały ten czas. Niestety to prowadziło go do więzienia. W roku 1943 został skazany na 5 lat za właśnie bukmacherkę i ustawienie walk. Leo uwielbiał również szachy, na co wskazuje fakt, że zarówno Enzo, jak i Vito po raz pierwszy są mu przedstawieni właśnie gdy ten rozgrywa partię. Oczywiście, z racji bycia wysoko postawionym gangsterem, Leo również w więziennym życiu miał łatwiej. Jego cela była w pełni wyposażona, a sam mógł robić praktycznie co chciał, więc i tutaj kontynuował swoje i dalej ustawiał walki. To właśnie w federalnym więzieniu Hartmana Leo spotyka po raz pierwszy Vita Skeletę, naszego głównego bohatera drugiej odsłony serii, którego został mentorem nie tylko jeśli chodzi o walkę, ale również o przetrwanie w zamknięciu. Z czasem dwójka się zaprzyjaźniła. W lipcu 1951 roku Leone znów wymigał się od śmierci, gdy konkurencyjna rodzina Falcone chciała rozpocząć wojnę, wysyłając Henry'ego Tomasino w celu zamachu na Galante. Dowiadując się o tym fakcie, Vito zdążył powiadomić i wywieźć przyjaciela z Empire Bay. Wtedy właśnie Leo trafił do Lost Haven. We wrześniu tego samego roku Leo wraca do Empire Bay, by zakończyć wojnę między mafią a tradami, która rozpoczęła się w wyniku zemsty Vita i jego przyjaciela Joe Barbaro za zamordowanie Henry'ego Tomasino, który, jak później się okazuje, był federalnym informatorem. To w tym czasie daje Vitowi opcję odpokutowania za błędy i nakazuje zabić Carlo Falcone. Po śmierci Dona Leo spotyka się ze Skeletą po raz ostatni i wysyła go poza miasto. W późniejszych latach Leo otrzymuje wiadomości od Vito o rodzinie Marcano i wydarzeniach w New Bordeaux. W 1968 roku Leone po śmierci Sala Marcano zostaje wysłany przez komisję, aby spotkać się z Lincolnem Clayem, protagonistą trzeciej odsłony serii, którego informuje, że Sal wysyłał procent dochodu do donów wszystkich donów i że ten przepływ gotówki nadal ma mieć miejsce, aby Lincoln nie został ukarany za zabicie Dona. Dalszej historii bohatera jeszcze nam nie opowiedziano. To, jak zakończył swoje życie Leo, jest jeszcze niewiadomą. Można zakładać, że udało mu się dożyć spokojnej starości, bo już w momencie, kiedy ostatni raz go widzimy, ma 81 lat. Leone Galante ma powiązanie z każdym bohaterem i z każdą częścią gry pośrednio czy też bezpośrednio. W The Old Country można znaleźć dokument informujący o aresztowaniu Ennio Saleriego, który zajmuje się przemytem alkoholu dla rodziny Galante. Ennio zostaje później Donem w Lost Haven, dla którego pracuje Tommy Angelo, protagonista pierwszej części gry. W samym Old Country Leo pełni jedną z głównych ról. W Mafii 2 Vito poznaje Leo i tutaj poznajemy dość sporą część historii Galante, no i finalnie w trójce ma też swój udział.
Co prawda tylko i wyłącznie w jednej końcowej scenie gry, jednakże tu znów poznaje naszą grywalną postać. Historia tej jednej postaci jest na tyle rozległa we wszystkich grach, że bezproblemowo można stwierdzić, że tak naprawdę to właśnie Leo Galante jest główną postacią serii gier Mafia. I to jego historia jest opowiadana na przestrzeni lat. Teraz pojawia się pytanie, co dalej? W którą stronę pójdą twórcy z następnymi odsłonami? Czy może cofniemy się jeszcze bardziej w czasie w celu pokazania samych początków rodziny Galante? Czy może właśnie do czasów między wydarzeniami The Old Country a Mafia 1? Ponownie do Empire Pay. Tym razem zobaczyć, w jaki sposób rodzina Vinci wspięła się na szczyt. A może będą to wydarzenia w latach 70. Zobaczymy, w jaki sposób Leo zakończy swoje życie. Tutaj spekulacje zostawiam już wam. Możecie dać znać w komentarzu, co według was będzie dalej opisywany. Na ten moment dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.